Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejny vlog, kolejna tematyka. Na bęben dzisiaj wrzucamy najpopularniejszy temat, który jest obecnie w mediach, a mianowicie zagrożenie militarne, zagrożenie wojenne wokół nas tutaj w najbliższym otoczeniu. A głównie chciałbym poruszyć w dniu dzisiejszym zagrożenie militarne, które jakby zbiera się wokół Białorusi, bo o tym jest bardzo mało się mówi, a tak naprawdę tutaj należałoby właśnie ten temat poruszyć, więc cóż, zaczynamy. Białoruś. Gdzie jest Białoruś? Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jest to nasz najbliższy sąsiad po wschodniej części Polski. Za Bugiem leży piękny kraj, piękny, czysty kraj, bardzo gospodarni i bardzo otwarci ludzie. Nazywa się Białoruś. Białoruś jest postrzegana głównie tutaj przez propagandę zachodnią, propagandę nazistowską, jako kraj taki mało cywilizowany, kraj zapóźniony, kraj, który tam, nie wiem, łamane są wszystkie z możliwych praw, praktycznie getto, tak? Bzdura. Białoruś jest to bardzo bezpieczny, bardzo czysty, bardzo przyjazny kraj, bardzo dobrze zarządzany. Mają prezydenta, który dba o ten kraj, gospodarnego, który do zarządzania tym całym krajem podchodzi na zasadzie dobrego gospodarza. I to jest atut właśnie Białorusi. Białoruś jest również krajem, przede wszystkim krajem w tym całym Bangladeszu europejskim, który nie jest w ogóle zadłużony. Mają jakieś tam, wiadomo, pożyczki jak każdy, ale to są pożyczki krótkoterminowe i które tak naprawdę Białoruś nie ma żadnego zadłużenia. Mało tego, Białoruś dysponuje bardzo dużym potencjałem gospodarczym. Jest tam rozwinięty przemysł motoryzacyjny, przemysł przetwórczy, przemysł spożywczy, gdzie naprawdę wyrabiane są wyroby najwyższej jakości, zdrowe, świeże. Możemy tylko i wyłącznie w tej chwili już po likwidacji wszystkich tutaj, po tym całym walcu, który przejechał przez nasz kraj, polski kraj, pozazdrościć Białorusi właśnie tych fabryk, tych możliwości, które mają, jeśli chodzi o właśnie przemysł spożywczy. Oprócz przemysłu, przemysłu rolnictwa właśnie związanego z przemysłem spożywczym, Białoruś również przoduje w przemyśle motoryzacyjnym ciężkim. Bardzo dobre samochody Maza ciężarowe, bardzo duże takie wywroty, które są specjalistycznymi pojazdami, które są cenione na całym świecie, głównie Afryka Południowa w tych wszystkich kopalniach diamentów, Ameryka Południowa również bardzo duży eksport z Białorusi tych pojazdów jest wysyłany właśnie do Ameryki Południowej i Afryki. Oczywiście Rosja, Chiny to są kraje, to są kierunki, dzięki którym tutaj Białoruś eksportuje bardzo dużą ilość tych pojazdów produkowanych właśnie w 100% na Białorusi, z części białoruskich i przez Białorusinów. I to jest właśnie to, co napędza tą gospodarkę białoruską
i to, co daje Białorusi właśnie niezależność przemysłową, niezależność od właśnie innych czynników tutaj zewnętrznych. Białoruś współpracuje również z takimi, tak jak wcześniej wspomniałem, z takimi krajami jak Rosja, bardzo ściśle, Chiny, bardzo duże inwestycje pomiędzy pomiędzy Białorusią a Chinami. Ostatnio właśnie była wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w Tatarstanie, gdzie podpisane zostały kolejne umowy odnośnie współpracy z Tatarstanem, a jak wiemy dobrze, Tatarstan jest to potęga, jeśli chodzi o tematy nowych technologii, nowe technologie IT. To jest takie, można by porównać z tym zapadłą krzemową doliną w Stanach Zjednoczonych. Tylko tutaj te technologie są dużo bardziej zaawansowane i dużo bardziej przemyślane, tak bym to ujął. Także Białoruś jak najbardziej współpracuje z całym tym BRICS-em nawet, tak zwanym krajami BRICS-a. Bardzo duże udziały Białorusi w przemyśle, również inwestycje są prowadzone na terenie Afryki. Wiadomo, w tej chwili Afryka jest takim podstawowym, od kilku już właściwie od dekad, Afryka jest takim podstawowym kierunkiem inwestycyjnym na najbliższe dekady, te poresetowe, czy tam w trakcie resetowe, bo wiadomo, sama Europa, Zachód, tutaj ta gospodarka została całkowicie wyłączona, zniszczona, zlewaczona, ale wiadomo, trzeba gdzieś te pieniążki zarabiać, więc obecnie cała ta para jakby w ten tłok, poszła w ten tłok właśnie afrykański i tam te wszystkie większe, mądrzejsze kraje, one inwestują i właśnie z Afryki wyciągają jakieś tam profity dla siebie, dla swojego społeczeństwa, dla kraju. Teraz tak, to co ostatnio tutaj obserwujemy na naszym podwórku lokalnym, to straszenie wojną, że już nas atakują, już jest straszne zagrożenie. To nie jest zagrożenie od strony właśnie ani Białorusi. Białoruś nie ma zamiaru nikogo atakować. Białoruś raczej, jeżeli nikt nie zaatakuje Białorusi, Białoruś jest krajem takim raczej bezpiecznym, który bez potrzeby na pewno krzywdy nikomu nie uczyni. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duży ruch wojsk, prawda, w okolicach Białorusi, tak jak tutaj pewnie wiecie z tych doniesień, może i nie wiecie, bo w Polsce tam się niewiele mówi, ale tutaj z tych doniesień takich wywiadowczych NATO zgromadziło około 100 tysięcy czekoladowych żołnierzyków w okolicach tutaj zachodniej części granicy białoruskiej. A jak wiecie, białoruska granica od strony z Polską to jest około tam 400 paru kilometrów do 500 kilometrów długości, czyli tutaj na tym odcinku jest tam w granicach tych 100 tysięcy żołnierzy nazistowskich, czyli tam tego całego NATO. Od strony, o czym się niewiele mówi właśnie, a to jest bardzo istotne, od strony Ukrainy zostały zgromadzone siły w wielkości 130 tysięcy żołnierzy. 130 tysięcy banderowców, którzy jakby te 130 tysięcy mają za zadanie teoretycznie uderzenie od strony tutaj południowej Białorusi, a południowa granica Białorusi to jest około
1500 km, czyli ta granica z tą tak zwaną Ukrainą jeszcze, to jest około 1500 km długości i tutaj na tym odcinku zostało zgromadzone około 130 000 banderowców. Te 100 000 żołnierzy, które tutaj wspomniałem wcześniej od strony tutaj naszej polskiej, no wiadomo, jest jeszcze uzupełniane o naszych żołnierzy tutaj, o naszą armię polską, ale ta armia polska, ona nie ma żadnej wartości bojowej. W tej chwili nie mamy sprzętu, nie mamy tak naprawdę czym tutaj nie dysponujemy znaczącymi siłami, które mogłyby w jakiś sposób zagrozić samej Białorusi. Także kilka samolotów, 48 chyba samolotów. W tej chwili mamy jakichś starych, tych takich F-16 ze 100 sztuk czołgów może zostało, może nie, bo reszta to wszystko została oddana banderowcom na Ukrainę, więc tam to zostało zezłomowane jakby. I teraz tak, o co chodzi z tą całą Białorusią, biedną Białorusią? Mały kraj, spokojny kraj, a to całe tajstwo nazistów, banderowców otacza ten właśnie, tą małą, niewinną jakby Białoruś. To jest Białoruś, oprócz tego, że jest świetnym kąskiem takim gospodarczym, tak jak powiedziałem wcześniej, ona nie jest w ogóle zadłużona, czyli kraj kryształ, z potężnym potencjałem, wiadomo, do przejęcia. To jest dla kapitalistów, dla tych wszystkich oszustów, jest to kraj naprawdę, gdzie ślinka im tutaj cieknie, ale też również Białoruś jest takim krajem, który jest strategicznie bardzo ważny, taktycznie, jeżeli chodzi o dostęp do samej Rosji. Czyli wiadomo, przejęcie Białorusi daje większe możliwości operacyjne. Zaraz za Białorusią jest Smoleńsk, tak? Jest Smoleńsk i Moskwa. A z drugiej strony mamy obwód kaliningradzki. Także te dwa, ten cały przesmyk suwalski, tak zwany, słynny przesmyk suwalski, on jest tak jakby kluczowym miejscem do tego, żeby wygrać czy tam przechylić szale na własną korzyść przez właśnie tę jedną albo drugą stronę, prawda? I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o część północną tutaj, to Białoruś stanowi zagrożenie właśnie dla banderowców, ponieważ od strony północnej bardzo łatwo siły białoruskie czy siły rosyjskie mogą dojść właśnie do Kijowa, prawda? Kijów jest tutaj na wysunięcie rakiety, czy tam wysunięcie ręki. Dlatego tu również no, ten Zachód tak przebiera tymi nóżkami, żeby tą Białoruś wciągnąć swoje kleszcze do tej pułapki całego Zachodu. Jak wiecie, no, od 96 było przeprowadzone 7 prób, od 1996 roku było przeprowadzone 7 prób przejęcia Białorusi w różny sposób, przez te różne tam rewolucje kolorowe i niekolorowe, takie czy inne, przez tych różnych dobrodziei, wysyłanych emisariuszy i tym podobnych. Na szczęście Białoruś, nie udało się tego dokonać, na szczęście Białorusi. No, głównie ze względu na to, że Białoruś posiada bardzo sprawny wywiad, bardzo sprawne służby, które no, tutaj świetnie zadziałały, świetnie zapobiegają właśnie tego typu dywersjom od strony właśnie tutaj Zachodu, czy tam tutaj od strony południa, jeśli chodzi o te tereny banderowskie. I teraz ta koncentracja tych wszystkich dobrodziei, tych wszystkich sił natowsko-banderowskich postępuje.
postępuje coraz to dalej, coraz to więcej, tu jakieś ćwiczenia, tu jakieś tam inne ściemki. I to jest identyczna taktyka, jaką stosował Hitler właśnie. Hitler w ten sposób działał, że powiększał, powoli, aż do momentu, kiedy ta szala już była na tyle przeważona, że mógł sobie pozwolić na jakby dużo więcej, prawda? Na szczęście siły białoruskie przeważają te wszystkie te siły zgromadzone przy granicy z tą Białorusią, prawda? Więc tutaj raczej nie ma szans na zaatakowanie Białorusi bezpośrednie, nie ma po prostu przełożenia przy tej ilości zgromadzonych sił i środków. No, tym bardziej, że Białoruś na szczęście posiada broń jądrową. Także to jest kraj, który posiada u siebie możliwość użycia broni jądrowej. I co daje Białorusi, dodatkowy atut, co daje Białorusi gwarancję bezpieczeństwa. Bo podejrzewam, że jeżeli by tego nie mieli, to ta cała grupa rozwścieczonych nazistów i banderowców na pewno w dużo wcześniej próbowałaby rozwiązań takich siłowych typowo właśnie z Białorusią. I teraz, moi drodzy, po co to wszystko? Po co te masy? Po co ta cała nagonka, jeśli chodzi o medialna, o tą wojnę, o te ćwiczenia? To jest nic innego jak zwykły pokaz siły. Zachód zdycha, po prostu Zachód zdycha, bankrutuje. Zachód już w tej chwili nie ma żadnej wartości operacyjnej, kompletnie żadnej wartości operacyjnej. Stare złomy, stare samoloty, gdzieś tam F-16 45-letnie z jakiejś tam kompletnego szrotu z Danii czy tam Holandii, które nie nadają się w ogóle do latania, bo już są tak zmęczone, że mogą się rozlecieć w powietrzu. I to ma za zadanie przede wszystkim skondensowanie tego całego społeczeństwa, że jest jakiś tam wróg. Jest jeden wielki wróg, ta Rosja, ta Białoruś jest tym takim głównym zagrożeniem, głównym wrogiem, któremu wszyscy w tej Unii, zbankrutowanej Unii, gdzie strajkują jacyś tam jedni czy drudzy, wiadomo, strajkują jak oni tam strajkują, no ale wiadomo, są jakieś niepokoje, gdzie wszystko upada na ryj, przedsiębiorstwa padają, bankrutują, to są tragedie ludzkie, gdzie odbierane są majątki, gdzie w ogóle cały rząd to jest jakieś, kurcze, obłąkańcy wierzący w krainę różowych jednorożców. Także no, to tak mniej więcej wygląda. I do tego właśnie potrzebny jest ten wspólny wróg, ta Rosja, ta Białoruś, żeby pogonić w razie czego, jakby się to za bardzo rozlało. Wiadomo, chłop bankrutuje, jest wkurwiony, więc co trzeba zrobić? W razie czego wysłać jednego, drugiego, trzeciego, dać mu widły i na front, nie wiem, na Rosjan, na Białorusinów, prawda? Po to jest to tylko i wyłącznie w tej chwili robione medialna nagonka, która tak naprawdę, no, Zachodu już nie ma. Zachodu już nie ma. I teraz co się dzieje? No, przecieki, tak? Przecieki wywiadowcze. Mamy takie kwiatki jak ukraińscy banderowcy czy tam naziści snują plany względem polskich lachów, których trzeba, wiadomo, tutaj odpowiednio ukierować, odpowiednio ustawić na odpowiednie tory. Nie będę tutaj tematu rozwijał, ale myślę, że większość z Was wie,
co chce przekazać, bo wiadomo, nie wszystko możemy tutaj mówić za pomocą platformy tej YouTube'owej, prawda? Także no akcja, jeszcze raz akcja, kupa strachu, wiadomo, jest gro ludzi, którzy się rzeczywiście boją, bo to są ludzie w dużym stopniu, w dużym procencie w Polsce ludzie są no nieświadomi, prawda? No, garstka ludzi ma pewną wiedzę, czy operacyjną, czy wiedzę w ogóle jakąś taką medialną w miarę, która daje prawdziwy obraz tej całej sytuacji, prawda? Więc ludzie również żyją w strachu. Ja tutaj również pisząc u siebie na moich mediach często spotykam się z zapytaniami, co to będzie, czy to będzie, bo wie pan, ja mam małe dziecko, czy uciekać, nie wiem, w stronę od tej granicy, czy uciekać tam, czy nie uciekać, czy zrobią nam krzywdę, tak jak wcześniej zrobiono nam krzywdę, prawda? No to są po prostu ludzkie obawy i te ludzkie obawy, one są uzasadnione, bo są uzasadnione historią, tak? Historia, która nas tutaj przeszkoliła świetnie, jeśli chodzi o tutaj banderowców, prawda? Więc to tak to mniej więcej pokrótce wygląda. I teraz tak, jak myślicie, te miliony Ukraińców, które są rozsiane po całej Europie, po całym świecie, to jest zasób, można przeprowadzać dzięki właśnie takim komórkom. Tam jest kupa ludzi ze służb przeszkolonych odpowiednio. Można zrobić, w każdym kraju można zrobić taką rozpierduchę, jakiej się po prostu na zachodzie nawet nie śniło. Ponieważ to są ludzie w pewnym sensie bez skrupułów, prawda? Jeśli chodzi o przykłady, które tutaj mamy właśnie z historii z nimi, więc Zachód tutaj jest jakby w pewnym sensie szantażowany przez właśnie ukraińską stronę i tak naprawdę niewiele może zdziałać, żeby w jakiś sposób tutaj się zabezpieczyć, tym bardziej, że Zachód posiada w tej chwili, sam posiada duże problemy. Zamieszki we Francji wywołane przez globalistów, zamieszki tutaj, nie wiem, w Polsce też są chyba jakieś tam protesty kontrolowane tutaj przez globalistów celem właśnie wywołania resetu tego gospodarczego, tak? Także wszystko to się nakłada ładnie w jednej chwili, wszystko jest synchronizowane, wszystko jest jakby dograne w czasie i nie wiemy, czego możemy się spodziewać, tym bardziej, że dwaj nasi frontierzy, Rudy Kaszub i ten Andrew Duda dostali wezwanie do Stanów Zjednoczonych, do Józefa Bidena na dywanik. Dowiedzą się pewnie obydwaj zresztą, bo wiadomo, przez telefon się nie da porozmawiać, boją się panowie podsłuchów, więc zostali wezwani bezpośrednio i tam już się dowiedzą odpowiednich scenariuszy, które no, być może obydwaj wrócą jak kiedyś z Moskwy, jak wrócą, ale może siwi, tak, czy przerażeni, tak? Bo to bohaterowie nie są, nie? Raczej ludzie o słabych nerwach. Więc to tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą politykę tutaj, o to całe zamieszanie wokół nas, wokół Białorusi. I tak, moi drodzy, już tym może troszeczkę tutaj tego materiału się nagrało, więc chciałbym może zakończyć takim optymistycznym akcentem tego wszystkiego. A mianowicie Białoruś jest to taki, Białoruś przede wszystkim wygrała
moralnie z całym tym Zachodem, tak zwanym Zachodem, z całą tą osią tego zła. Oni i tak wygrali moralnie. Białoruś jest takim przykładem i to jest taka jakby, jak to któraś tutaj z koleżanek u mnie na social media, iskra z Białorusi, o właśnie. To jest taka iskra, która później zapoczątkuje tą jakby normalność, tą taką normalność, prawdziwość, tą normalność. Normalność i moralność przede wszystkim. Czego wam wszystkim życzę. Obserwujmy, co się dzieje, ale nie za bardzo nie przeżywajmy tego, ponieważ żyjmy własnym życiem, tym, co się dzieje koło nas, tym, co się dzieje, tym realnym życiem przede wszystkim. Życzę wam pięknego dnia, posyłam moc serdeczności i dziękuję za wysłuchanie. Zostawcie te wszystkie łapki, nie łapki, subskrypcje, jeżeli jest taka możliwość. I zapraszam częściej na mój kanał, do moich vlogów. Mam nadzieję, że podobają się, tematyka się podoba, jest pożyteczna i myślę, że da to jakieś efekty. Zakiełkuje to jakieś efekty na przyszłość. Serdeczności. Do widzenia.